Marzysz o takim pięknym, subtelnym, kobiecym makijażu, delikatnych, malinowych ustach, delikatnym, niepodkreślonym oku i uniesionym policzku i twarzy, która jest niczym aksamit wygładzona? Jeśli tak, to zapraszam Cię na krótki tutorial makijażowy, w którym pokażę Ci krok po kroku, jak stworzyć właśnie taki kobiecy, piękny, szybki, łatwy makijaż. Zapraszam. Zaczynamy od nałożenia bazy pod podkład, która gwarantuje, że nasz makijaż będzie nieskazitelny przez cały dzień. Jest to baza, która jest niekomadogenna, nie zatyka porów, nie obciąża naszej skóry, a wręcz przeciwnie, ona nam pięknie wygładza naszą strukturę skóry, sprawia, że ta skóra jest taka jedwabista, a makijaż naprawdę pięknie się będzie trzymał. Ważne jest, że w ogóle dziewczyny jej nie czujemy. Ona również redukuje nadmiar wydzielania się sebum, w swoim składzie zawiera krzemionkę, która spełnia właśnie tą rolę, że nasza skóra się też tak nie będzie przeświecać. Kolejny krok to jest podkład i pędzel. Bardzo ważne jest, abyśmy miały idealnie dobrany podkład. Do koloru skóry mamy ciepłe odcienie, chłodne, neutralne odcienie skóry. Mamy podkłady matujące, rozświetlające i to jest bardzo ważne, żeby mieć dobrze dobrany podkład, żeby ten podkład pięknie wyglądał, nie spełniał swoje zadanie. I co ważne jest, dziewczyny, podkład musi być dobrze dobrany, ale też sposób aplikacji bardzo, bardzo istotną rolę odgrywa. Ja akurat polecam bardzo, dziewczyny, pędzelek do podkładu, którym popatrzcie, jak idealnie sobie go raz przy razie rozprowadzam. Co ważne, ten pędzelek nie pochłania produktu, jest syntetyczny, łatwy w utrzymaniu w czystości i raz przy razie pięknie kryje mi tutaj wszelkie, tutaj widzicie, wchodzi w wszystkie zakamarki. Dzięki właśnie takiemu pędzelkowi i dobrym podkładowi jestem pewna, że mój makijaż będzie nieskazitelny przez cały dzień, bo bardzo ważny jest też sposób aplikacji. Pamiętajcie o tym. Podkład, pielęgnacja, ale także i bardzo ważne aplikatory odgrywają istotną rolę właśnie w trwałości makijażu. I co ważne jest, jak kładziecie podkład, to nie dużo naraz, tylko niewielka ilość i później sobie dołóżcie. Nie róbcie takiej wielkiej skorupy naraz, że wszystko Wam się mazie, tylko jedną cieniutką warstwę i później ewentualnie, jeżeli chcecie, żeby było większe krycie, to dołóżcie w te miejsca, ale nie ciągnijcie wielkiej ilości podkładu naraz, żeby to się nie rozmazywało, tylko warstwowo budujcie krycie na swojej buźce. Popatrzcie, jak idealnie za pomocą tego pędzelka i podkładu. Następny krok w makijażu to jest perfekcyjny korektor pod oczy. Moje drogie, korektor aplikujemy wewnętrzny i zewnętrzny kącik oka i już Wam pokazuję, jak ładnie on niweluje sińce. Bardzo ważne, żeby ten korektor był idealnie dobrany, żeby nie był za ciemny, ani też za jasny. Najlepszy to taki jest kolor łososiowy. Chyba że jesteście bardzo jaśniutkie, no to wiadomo, że wtedy musi być jaśniejszy korektor. Już jest korektor pod okiem, a jak nie ma, jaka jest różnica? I teraz jedwabisty puder, który robi efekt Photoshopa na naszej skórze. Jego pokochałyście. On ma w sobie emolient, który pięknie wchodzi w strukturę skóry, który sprawia, że ta skóra jest taka jedwabista, taka wygładzona niczym Photoshop. Dziewczyny, polecam bardzo utrwalić cały makijaż, podkład pudrem jedwabistym, który daje też trwałości jeszcze makijażowi, ale też ładnie wyrównuje tą strukturę skóry. Wchodzi w zakamarki i sprawia, że ta skóra jest naprawdę taka jedwabista. Jeśli marzysz o takiej wygładzonej skórze, niczym aksamit, to koniecznie musisz spróbować ten puder. On robi taki efekt. Zaczynamy. Dzisiaj do makijażu użyję tej oto paletki, która pomoże mi zrobić zarówno kontur twarzy, jak i makijaż oka, jak i brwi. Zaczynamy od brwi. Specjalna szczoteczka i taki cień w kolorze mojego odcienia brwi. Ładnie sobie wyrównuję. Popatrzcie, kształt wypełniam. Jest to najszybsza metoda na brwi. Odcienie użyję troszeczkę bazy, aby makijaż był nienaruszony. Zadaje mi gwarancję, że makijaż będzie trwały przez cały dzień, a nawet i dłużej. Zaczynamy makijaż oka. Do tego użyję pędzelka i tych oto cieni. Ten cień bazowy, jaśniutki, nakładam w wewnętrznym kąciku oka. Popatrzcie, ładnie sobie tutaj rozjaśniam. W tym wewnętrznym kąciku oka jaśniam również pod łukiem brwiowym, aby zachować taką czystość makijażu. Następnie biorę ten cień orzeszkowy
I nim sobie tutaj otwieram oko, widzicie? W tym miejscu, aby powiększyć oko, aby wydobyć potencjał, aby ukryć efekt opadającej powieki. Dla tych wszystkich pań, które mają opadającą powiekę, to pamiętajcie, że musicie wyjść wyżej niż tu, o, w tym miejscu aż. Wtedy ładnie oko wygląda. Następnie ten ciemny cień i nim dajemy tutaj w zewnętrznym kąciku oka, tutaj aplikujemy i idziemy wyżej. I idziemy wyżej, popatrzcie, delikatnie rozcieram to i mamy to. Popatrzcie, jak ładnie te cienie suną. Jednym pędzelkiem robię cały dziewczyny makijaż. Popatrzcie, jak już ładnie oko jest otwarte. Piękny efekt. Jeżeli lubicie efekt takiego właśnie delikatnie podkreślonego oka, to jest to. I teraz biorę sobie rozświetlacz i na ruchomą część powieki łączę tu. Popatrzcie, jak pięknie to wygląda. I troszeczkę różu. I mamy piękny kolor na oku. I teraz biorę sobie na dolną powiekę troszeczkę brązu tego u góry. Oczy zrobione, gotowe. Tusz, który zagęści mi rzęs, on da Wam efekt sztucznych rzęs, pięknie wydłuży Wam, odżywi 200-krotnie pogrubia dziewczyny. Do konturowania twarzy użyję mojej magicznej paletki. Jest to paletka, która robi cuda. Popatrzcie, oko już jest zrobione i tą samą paletką przy użyciu też jednego pędzelka zrobię konturowanie twarzy. Rozświetlacz. Rozświetlacz dajemy na szczyt kości jarzmowej. Musimy tę policzko ładnie uwypuklić, a dzięki temu, że mamy taki... Czekajcie, tutaj za bardzo wyszłam, tutaj właśnie cieniem. Pamiętajcie, żeby nie wychodzić za daleko, bo oko się robi smutne. Musi być zachowane właśnie ten kąt. Przepraszam. Kontynuujemy dalej. Konturowanie, rozświetlacz na szczyt kości jarzmowej. Następnie róż. Skrzyżowanie dwóch linii, mniej więcej w tym miejscu i popatrzcie, klikam sobie. Jeżeli chodzi o róż, dziewczyny, dobieram Wam wszystko indywidualnie. Jeżeli macie ochotę też mieć tak skomponowaną paletkę, którą zrobicie taki genialny makijaż, to nie wahajcie się, piszcie do mnie, z przyjemnością Wam pomogę. Idealnie dobrane kosmetyki to jest jedna strona medalu, sukcesu, do tego trening i słuchajcie, i wypielęgnowana buźka, to też jest bardzo ważne. Bronzer. Dziewczyny, w tym miejscu bronzer i aplikuję do góry, podnoszę, unoszę ten policzek. Nie możemy wyjść tutaj tym bronzerem, ponieważ on nie spełni swojej roli. Po co my brąz dajemy? Aby unieść policzek, aby zliftingować twarz. I popatrzcie, niewielką ilość. Zawsze zaczynam tutaj. Weźcie sobie paluszek i zobaczcie, tutaj jest taki dołek. I w tym dołku ma się znaleźć ten bronzer i ładnie podnosimy nasz policzek. Popatrzcie, jaka już jest ładna buźka. Tutaj jest płasko jak naleśnik, a tutaj już jest lifting zrobiony. A usta zrobię najbardziej pożądaną przez Was pomadką. Jest to taka malinka, piękna, dziewczyna kobieca, subtelna, a zarazem coś się tam dzieje w tym makijażu. Popatrzcie same. I mamy to. Makijaż do pracy na wyjście po domu. Kto jak lubi, kto jak woli, dziewczyny. To jest makijaż bardzo szybki, bardzo prosty. Jeżeli nie masz kosmetyków dobrze dobranych, a marzysz o tym, to może to jest ten czas. Napisz do mnie, zajmuję się tym na co dzień profesjonalnie. Z przyjemnością ułożę dla Ciebie taką kosmetyczkę. Będziesz miała wszystko idealnie dobrane i nie musisz mieć tony kosmetyków, ale postawcie na jakość kosmetyków, bo to jest bardzo ważne. Nie ilość, ale jakość kosmetyków. I zwróćcie uwagę też na pielęgnację swojej skóry, bo jeżeli skóra jest dobrze wypielęgnowana, dużo łatwiej zrobić makijaż i ten makijaż będzie trwalszy, będzie pięknie wyglądać. Mam nadzieję, że zainspirowałam Cię tym krótkim filmikiem. Wierzę w Ciebie całym serduchem. Ściskam Cię bardzo mocno i czekam na kontakt. Życzę Ci pięknego dnia.